Dzisiaj pokażę Wam, ile kosztuje dbanie o siebie w USA, od fryzjera przez ciekawostki, które mnie zaskoczyły, aż po mój tani sposób na paznokcie, bez kosmetyczki i bez lakieru do paznokci. Hejka wszystkim! W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, ile kosztuje taki self-care, takie dbanie o siebie w USA. Dzisiaj zamierzam jechać do fryzjera, zamierzam też ogólnie zrobić sobie paznokcie, jakieś takie inne kobiece rzeczy i pokażę Wam właśnie, ile takie rzeczy kosztują, ile mogą kosztować, jeśli zrobię się w domu na przykład, a ile jeśli na przykład zrobię się u kosmetyczki. I porozmawiamy sobie o takich ciekawostkach, jeśli chodzi o usługi w Stanach. Moje włosy naprawdę już wymagają pójścia do fryzjera. Na pewno wydam dość sporo, niestety, no bo ja farbuję włosy i tak dalej, więc to zawsze dużo wychodzi. Ale jeśli chodzi o paznokcie i jakieś inne sprawy, to już zrobimy to w inny sposób. Więc na pewno wyjdzie taniej. I pokażę Wam, co ja często robię, tak żeby nie przepłacać tutaj w Stanach. Przy okazji opowiem Wam też parę ciekawostek, jeśli chodzi o fryzjera w Stanach, bo jak tutaj poszłam pierwszy raz, to parę rzeczy mnie tutaj zdziwiło. To nie był mój pierwszy raz u tego fryzjera, ale był to pierwszy raz z tą fryzjerką, z którą jak później rozmawiałam, to okazało się, że jest w 1/4 Polką, więc pytała się mnie o Polskę. Mówiłam jej, że super kraj, musi pani koniecznie odwiedzić. Co mnie tak pozytywnie zaskoczyło tego fryzjera, to to, że jedzenie było dostępne dla klientów, ale spokojnie, ja i tak przyszłam przygotowana z własną kanapką, jak prawdziwa Polka. Jest już kolejny dzień. Niestety wczoraj mi się nie udało dograć, po prostu ta wizyta za długo trwała. W każdym razie tak się prezentują moje włosy. Zrobiłam farbowanie i strzyżenie i zapłaciłam za to $250. Nie wiem dokładnie, ile jakby każda usługa kosztowała, ale chyba strzyżenie tak $45 za takie długie włosy i farbowanie tak niecałe 200. I wiem, że oni też liczą dodatkowo za toner, więc nie jestem pewna, ile tak dokładnie każda usługa kosztuje. W każdym razie za całość zapłaciłam $250 plus napiwek. To jest taka jedna ciekawostka, że tutaj jak idziesz do fryzjera, to również dajesz napiwek, tak 20%, więc łącznie zapłaciłam $300. Bo jeszcze ten napiwek. Więc to jest tutaj trochę coś takiego innego, że daje się napiwki właśnie u fryzjera, u kosmetyczki, u różnych takich usługowych rzeczy. No bo w Polsce nie dajemy napiwków, jak jesteśmy u fryzjera, prawda? Nie wiem, jak mój mąż mieszkał w Polsce ze mną, to on dawał napiwki, bo był przyzwyczajony do tego, więc te panie go tam bardzo lubiły. No ale ogólnie taka zasada jest, że raczej się nie daje, prawda? Mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu, czy może teraz się coś zmieniło, teraz się na przykład daje takie jakieś małe napiwki. Nie wiem. W każdym razie tak to wyszło. To jest dość dużo pieniędzy, jak na fryzjera. Wiadomo, że to farbowanie tak zjada te pieniądze. Te ceny też zależą jakby od miejsca, gdzie się idzie. Jak byłam tutaj pierwszy raz u fryzjera, to poszłam do takiego bardziej fancy miejsca. I tam po prostu liczyli oddzielnie za każdą usługę. Za toner chyba $50, za wysuszenie włosów też $50. Więc ona się mnie spytała, czy ja chcę, żebym miała wysuszone włosy. I ja mówię, że nie wiem, może być bez. I po prostu mnie rozczesała i miałam mokre włosy i tak mnie puściła. I tak wyszłam na dwór z mokrymi włosami.
I to się tak zdarza. Nawet wczoraj jak byłam, to widziałam, że taka pani też właśnie nie miała wysuszonych włosów, tylko sobie je rozczesała i zapłaciła i wyszła tak w mokrych włosach. Więc nie wiem, może to jest takie tutaj typowe, że to jest takie opcjonalne wysuszenie włosów. I to jest chyba tak, że jak robisz strzyżenie włosów, to normalnie ci suszą. Tak mi się wydaje, że to jest w cenie. Ale jeśli robisz samo farbowanie, to już jest opcjonalne. Pewnie też dlatego, że ten czas tej wizyty jest dość długi, więc może to jest też taka opcja, żeby trochę skrócić tą wizytę. Nie wiem. Jeśli ktoś mieszka w Stanach, to dajcie mi znać, czy u Was u fryzjerów też tak robią, że czasami puszczają Was w mokrych włosach. I jako, że już wydałam sporo kasy na dbanie o siebie tutaj w Stanach, $300, więc teraz pokażę Wam moje takie sposoby na oszczędzenie trochę pieniędzy i zrobienie niektórych takich rzeczy w domu. Będziemy robić rzęsy, lifting rzęs to się nazywa, a później paznokcie, więc pokażę Wam, jak ja to robię. Ok, teraz kolejna rzecz. Jako, że fryzjer już odhaczony, nie jest to najtańsza przyjemność w Stanach, to teraz Wam pokażę, co robię czasami, jeśli chodzi o moje rzęsy. Robię takie coś, co się nazywa lifting rzęs i w salonie by mnie kosztowało to $100, pewnie plus napiwek, więc $120. A robię to w domu, mam taki zestaw do robienia tego. I to kosztowało $40 i to można użyć pewnie z 5-6 razy. Więc pokażę Wam, jak ja to robię i zobaczymy, czy efekt wyjdzie taki dobry jak w salonie. Ja już robiłam samodzielnie taki lifting rzęs kilka razy. To jest w ogóle nowy zestaw, który dostałam jeszcze przed urodzinami Corneli, ale niestety nie zdążyłam zrobić tego, zanim ona się urodziła, więc będę robić teraz. Tutaj są takie podkładki do różnych efektów i można uzyskać różny efekt. Ja myślę, że zrobię ten pewnie albo ten, bo ten czasami wychodzi zbyt taki szalony, taki dosłownie masz zgięte te rzęsy. Dobra, nie będę ukrywać, to jest zdecydowanie proces dla cierpliwych osób, ale jak sobie pomyślę, ile kosztuje to u kosmetyczki, a ile tak w domu, to nagle tej cierpliwości mam o wiele więcej. I wybaczcie tutaj jakieś moje miny, ale trzeba się naprawdę mega skupić. Zaraz zobaczycie różnicę. Jedno oko będzie zrobione, a drugie jeszcze nie. I efekt jest naprawdę duży. I nawet z takich moich cienkich rzęs wychodzi taki świetny efekt. I teraz czas na drugie oko. Jak widzicie na filmiku, wygląda jakby to szło super szybko. Barabim, barabum i już gotowe oko. A w rzeczywistości zajęło mi to tak z godzinę. Ok, i teraz ostatnia rzecz. Pokażę Wam mój ulubiony trik, jeśli chodzi o dbanie o siebie jako mama. I są to paznokcie, ale tak, nie idziemy do kosmetyczki. Chodziłam kiedyś, to jest bardzo drogi biznes tutaj w Stanach, w Polsce zresztą też. Tutaj się wydaje tak $70 za takie bardzo zwykłe paznokcie, a jeśli chcesz coś takiego ekstra, no to też to kosztuje. Plus oczywiście napiwek, więc to może wyjść czasami tak $100, a wiadomo, że trzeba chodzić tam co 2-3 tygodnie. Więc jeśli chodzi o lakier taki do paznokci, taki zwykły, odpada to, jak dla mnie przynajmniej, bo nie mam czasu tego robić. Później trzeba czekać, żeby to wyschło, więc nie. Jak się ma dziecko, to też nie za bardzo. Więc odkryłam takie coś fajnego. To są takie naklejki, które się nakleja po prostu na paznokcie i one wytrzymują 2 tygodnie minimum. Nawet mi chyba więcej się trzymały niektóre. I to jest bardzo proste. Zaraz Wam pokażę, ile mi takie coś zajmuje. I to kosztuje $8
a z tego można zrobić 2 razy taki set paznokci. I zaczynamy. Jak widzicie, robiłam to nawet przy Korneli, także nawet przy dziecku da się to zrobić bez stresu. Całość zajęła mi tak z 10 minut, więc wcale nie tak źle. A tutaj wstawiam Wam takie małe, krótkie klipy, żebyście się nie nudzili. I za chwilkę zobaczycie efekt końcowy. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko jak na ekspresowe paznokcie. Ok, czyli podsumowując wszystkie koszta, wyszło tak. Za fryzjera $300, za rzęsy $8 za jedną aplikację i za paznokcie $4 za jedną aplikację. Jeśli bym chciała to zrobić u kosmetyczki, rzęsy i paznokcie, no to zapłaciłabym za rzęsy tak 120, za paznokcie tak 100. Więc duża oszczędność, jak to się robi w domu. Dajcie znać w komentarzu, jeśli Wy macie jakieś fajne sposoby na takie dbanie o siebie w domu, które oszczędza czas lub pieniądze. Być może wypróbuję. I jeśli Was interesują takie filmiki o życiu w USA, kosztach życia, macierzyństwie, to dajcie suba. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!